Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z mojej ciężarówki. Jest czwartek wieczorem, ja już niedługo będę zjeżdżać do domu, ale się jeszcze wystroiłam, wymalowałam, jak widzicie. I nagrywam dla Was odcinek. A w dzisiejszym odcinku będzie moja kuchnia, a konkretnie sprzęt. Sprzęt, jaki wożę ze sobą w trasie, dzięki któremu udaje mi się żyć w miarę zdrowo znowu. Po rocznym pobycie w Kanadzie i obżeraniu się fast foodami, nareszcie przyszedł czas na powrót do zdrowych nawyków, także przywiozłam moją całą kuchnię z powrotem z domu, tą, którą miałam w Skanii dawniej. No i dzisiaj pokażę Wam, czego ja używam w trasie. Uprzedzam Was, że to będzie długi film, bo mam tego trochę. Oczywiście za dużo, no ale mam tego i wszystkiego używam absolutnie. To znaczy będę znowu używać, bo w Skanii używałam wszystkiego. I nie będzie żadnego lokowania produktów, pomimo tego, że może to tak wyglądać, ale będę Wam po prostu polecać te rzeczy, które mi się świetnie sprawdzały dawniej. Uprzedzam, to będzie długi film. No dobrze, to może zacznijmy od wersji super podstawowej. Absolutne podstawy. Bez tego żyć w trasie się nie da. Ja bym nie dała rady tak żyć. Chociaż pomimo tego, że w zasadzie tak żyłam na początku, przez pierwsze kilka miesięcy. Whatever. Po pierwsze, proszę Państwa, patelnia. Moja stara patelnia, jeszcze ulubiona ze Skanii. Bardzo mi się podobała ta drewniana rączka. Gerlach, ale muszę ją wywalić, bo pomimo tego, że była fajna, to szybko zaczęło na niej rzeczy przywierać. I jak się już wkurzę, bo mi coś przywrze i mam ją wywalić, to wtedy następnym razem mi nic nie przywiera i jakoś mi szkoda ją wyrzucić, pomimo tego, że mam już drugą nową, ale nawet jeszcze nie otworzyłam, widzicie? Zachęcam Was bardzo do tego, by wymieniać często sobie patelnię. Patelnia to nie jest duży koszt, za 50, 60, 70 zł można kupić fajną patelnię, a gdy macie nową patelnię, ja za każdym razem, gdy mam nową patelnię, to sobie pluję w brodę, dlaczego ja tak długo zwlekałam i się męczyłam na tej starej. Ale chodzi o to, jak macie nową patelnię, to wtedy używacie dużo mniej tłuszczu do smażenia. Do patelni musi być pokrywka albo przykrywka, jak kto lubi. Ja mam taką bardzo uniwersalną, widzicie? Ona będzie dobra na różne rozmiary. Także ja już też mam wiele lat, jak widać jest trochę zniszczona. Jest bardzo fajna, tylko właśnie jakby ją nie umyć, to zawsze jest taka, popatrzcie, popalcowana i taka. Jest kiepskiej jakości szkła, ale mi się bardzo dobrze sprawdza w trasie, dlatego ją trzymam. No, brzydziej wygląda, ale dobrze działa. Dobra, mamy patelnię. Kolejną rzeczą jest garnek. Garnek jest super ważną sprawą. Ja mam taki garnek, jak widzicie, też poobdzierany. Też już swoje przeszedł. Po Skanii cały czas nim gotowałam. Mam jeden garnek i mi wystarcza. Jest super uniwersalny. I to jest garnek, który ja kupiłam w Ikei. Nie wiem, czy są jeszcze takie dostępne, ale ja uważam, że dla kierowcy to jest absolutnie genialny model. Z tego względu, że jest wysoki. Nie jest za duży, nie jest za mały. Taki prima sort, bym powiedziała. Jak dla mnie jest idealny, bo można w nim gotować i makaron, i jak jest coś do odgrzania, troszeczkę mniej, to też się zmieści. Ale co jest genialne w tym garnku, to ta pokrywka, przykrywka. Jak się u Was mówi? Pokrywka. Przykrywka? Nie wiem. Bo tak, z jednej strony ma dziurki, także można sobie spokojnie na przykład makaron odsadzać, bez ryzyka tego, że się połowę wyleje. A z drugiej strony ma takie wycięcie, więc można sobie coś tam innego odsadzać, ziemniaki lub coś w tym stylu, bez żadnej kombinacji. Tutaj ma takie gumowe, dodatkowe, nie wiem jak to nazwać, coś tam. Dzięki temu rzeczywiście można sobie fajnie odsadzać. Ma duże uchwyty, także tu się trzyma. Gdy się gotuje, to nie jest gorące i można sobie fajnie w trasie odsadzać. Tu ma też takie przecięcie. Więc można sobie tak postawić, jak ktoś potrzebuje. Tego akurat nigdy nie używałam, ale tej funkcji właśnie do odsadzania makaronów czy czegoś tam innego bardzo często używałam. Także ten garnek uważam za bardzo dobry dla życia w trasie. Tu mam też to sitko, które już Wam wcześniej polecałam do gotowania na parze. Gotowanie na parze w trasie jest też, no, pomijając to, że jest super zdrowe, ale super szybkie. Gotowaniu na parze poświęcę kolejny odcinek, bo po tym jak ostatnio opublikowałam ten odcinek z brokułami
I z łososiem to przyszło do mnie bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak to robić, co i jak, więc temu poświęcę jeszcze jeden odcinek, ale zaznaczam, że coś takiego mam. Teleskopowy, tak jak właśnie wcześniej mówiłam, to jest genialne, bo często są takie z takim króciutkim tutaj bolczykiem, który ma tylko taką zawleczkę, więc gdy się naładuje tutaj warzyw czy rzeczy, które chcemy uparować, to jest przykryte i ciężko jest później to wyciągnąć z garnka. Gdy czasami, gdy na początku przyjechałam, a nie miałam jeszcze patelni, nie miałam garnka, tylko miałam patelnię, to na przykład wykręcałam sobie to i kładłam na patelni. No i akurat się udało przykryć i też się parowało fajnie. Także to jest super tania rzecz, ale uważam, że każdy kierowca powinien to mieć. Genialne. Temu poświęcimy więcej czasu w innym odcinku. Także garnek nie za duży, nie za mały. Wysoki, dobry, bo jak coś się gotuje, to nie wykipi. A później kolejna rzecz to są talerze. Ja mam jeden duży talerz. Mam za duże światło, ale chciałam, żeby wszystko było doświetlone, więc tak, ja mam duży talerz. Talerze lubię sobie zmieniać, to znaczy ja po prostu raz na jakiś czas je tłukę. O, szczymetki. Raz na jakiś czas je tłukę przy myciu, bo wiecie jak to jest przy myciu przy ciężarówce. Czasami się wyślizgnie i wcale z tego powodu nie płaczę, bo ja bardzo lubię zestawy. Talerze, szklanki i różne takie rzeczy, więc gdy się stłucze, to mi to bardzo pasuje, bo sobie mogę kupić nowy i mieć inny ładny. I wiecie, na zdjęciach też to ładniej wygląda, jak mam kilka różnych talerzy, ale nie mogę mieć za dużo talerzy w trasie, bo przecież mi się tak już wszystko tłucze, że nic się nie mieści. Kolejną rzeczą, która jest, to jest taka miseczka. Gdybym miała zupełnie ograniczyć rzeczy do minimum, to bym zamiast talerza płaskiego, dużego, to bym sobie wzięła miskę, bo w tym można jeść i zupę, i sałatki, i no jest po prostu bardziej funkcjonalne, jeżeli ktoś chce mieć minimum, absolutnie minimum. No i mam jeszcze drugą miskę, bo mi się podobała. Tamtą już miałam, albo nie, tą miałam pierwsze, tak, to miałam pierwsze i wtedy znalazłam tamtą i stwierdziłam, że tamta jest bardziej funkcjonalna, bo na przykład sałatki się fajnie robi w takich dużych miskach. Ale jej używam, bo na przykład jak robię sobie sałatki, to tutaj sobie leję wodę, wrzucam sobie pomidorki, myję sobie lub coś kroję, potrzebuję ręce umyć, to właśnie mam wodę z cytryną na przykład i mogę sobie ręce przepłukiwać. Także to jest wszystko potrzebne, jak najbardziej. Oczywiście sztućce, widelce, noże, łyżki wyciągnęłam, akurat miałam dzisiaj po dzisiejszym obiedzie, więc mam na wierzchu, nieschowane. Oczywiście łopatka, ta jest jeszcze, widzicie, taka stara, spracowana ze skani. Łopatka drewniana, też Gerlach. Do tego, żeby sobie nie rysować patelni. Jak już mamy patelnię nową, to trzeba o nią dbać i nie rysować. I oczywiście do tego deska do krojenia. Deska do krojenia to jest podstawa. Według mnie to koniecznie z takim igłem przyrowek dookoła. Tym lepiej, bo gdy coś kroimy tutaj na desce, typu pomidora, coś soczystego, to sok zostaje tutaj w zagłębieniu, no i się nie wylewa, więc po pierwsze do krojenia, po drugie do stawiania gorących rzeczy na tym, więc deska, absolutna podstawa też dla mnie. Nie mam tacy, widzicie? Kiepski ze mnie kierowca, bo nie mam tacy. Każdy szanujący się kierowca ma tacę i ja powiem wam, że uważam tacę za super funkcjonalne, ale jakoś nie mam, nie wiem dlaczego nie mam. I nóż, ostatnia rzecz. Mam jeden nóż ceramiczny, ja od zawsze używam noży ceramicznych. I wiecie co, jak 8 rok teraz jeżdżę, tak to jest mój drugi nóż. No, jak w tym Wesersie miałam taki czerwony, też ceramiczny. Mi na przykład ceramiczne noże w trasie się świetnie sprawdzają, bo nie trzeba ich ostrzyć, a cały czas są ostre. Więc ja pamiętam, że miałam taki czerwony w Wesersie i raz przy myciu mi spadł ze stopnia na właśnie asfalt czy beton, już nie pamiętam. Tak się troszeczkę oszczerbił tutaj, ale dalej go używałam. I później, gdy zaczęłam pracować w TAG, dalej go miałam. Ale wydaje mi się, że jak się przynosiłam z Volvo do Scanii, to gdzieś go zostawiłam. On po prostu gdzieś zaginął, no i wtedy kupiłam ten. No dobra, i byłam w sumie rok w Kanadzie, więc go nie używałam, był nieużywany z wszystkimi moimi rzeczami gdzieś tam w pudle. No ale jestem z powrotem, on jest dalej ostry, więc no myślę, że noże ceramiczne w trasie jak najbardziej. No chyba, że kroicie jakieś kości i tak dalej, no ja takich rzeczy nie robię. No i koniec końców, czajnik. Podstawowa rzecz dla kierowcy, prawda? Chociaż ta podstawowa rzecz dla kierowcy tak naprawdę
Chyba dla nas tylko w Europie, bo w Ameryce to wszyscy kierowcy praktycznie mają wszędzie kawę za darmo, przychodzą ze swoimi kubkami, piją ile chcą, dostają ile chcą na drogę rzeczy do picia. Więc to chyba u nas tylko jest taka jeszcze kultura parzenia sobie kawy samemu w aucie i parzenia kawy wspólnie gdzieś tam przy wyjeździe, czy jak się kierowcy spotkają, to sobie razem kawę robią i piją, czy herbatę, więc ja mam taki, jak wiecie, czarny mój ulubiony kolor, więc jeżeli jest czarny, to już jest dużo fajniejsze niż normalne. Oczywiście taki, który ma zatyczkę w jednym mechanizmie, nie taki, gdzie trzeba podnosić i odkładać na górę. I oczywiście to wszystko trzeba na czymś gotować, gdy się coś gotuje, nie? Więc ja mam taką kuchenkę turystyczną. Widzicie, jak wam będę pokazać. Dobra, wiecie jak to wygląda większy głaz. Taka kuchenka. Tu się to odwraca. Na naboje. Tutaj ma taki nabój. Butan. Gdy zaczęłam jeździć, miałam butlę. Tak, wszyscy kierowcy, chyba 3 kg, 3 kg, nie potrafię już nawet się określić. Taką dużą butlę miałam. Ale jej strasznie mało używałam, bo ja na początku, w Essersie auta w ogóle są autami bez lodówek, więc ja na początku nie miałam jeszcze lodówki. Także ja w ogóle na początku swojej kariery bardzo mało gotowałam. Praktycznie wcale, że nie powiedzieć. No ale miałam tą butlę, bo wszyscy mieli to i ja miałam. Jak pytałam, co trzeba na początek, jak się jeździ, to mi powiedzieli, więc kupiłam tą butlę. No ale właśnie chyba dopiero po roku wykorzystałam ją, jak mi się skończyła. To się okazało, że ja nie mogłam jej nigdzie nabić gdzieś tutaj w Europie Zachodniej. No a ja, no wiadomo jak wygląda praca kierowcy w takich gigantycznych firmach typu Essers. Systemy jakoś, ja jeździłam w systemie 4x1, czyli 4 tygodnie w trasie, tydzień w domu, zjazdy busem. No, wyjazd busem był z Poznania albo z Piły, a ja biedna z Podkarpacia. O Jezu, teraz już bym tak nie dał rady. Jak wyjazd był w niedzielę w południe, to ja wyjeżdżałam w sobotę o 5 z domu po południu, całą noc pociągiem z Rzeszowa do Poznania. W Poznaniu byłam 6 czy 7 rano i wtedy albo właśnie w zależności od tego jak tam bus się ułożył, albo wjechałam wtedy pociągiem do Piły, albo właśnie czekałam w Poznaniu do 1, 2 godziny, bo tak mniej więcej chłopaki byli po mnie wtedy w Poznaniu i z tymi 2 wielkimi walizkami na 4 tygodnie i tak dalej. Także butla była ostatnią rzeczą, którą chciałam ze sobą ciągać w pociągu, więc nigdy nie miałam jej ze sobą wziąć, żeby nabić. Ja do Polski w ogóle nie zjeżdżałam praktycznie, więc któregoś razu właśnie jakoś tak sobie zrobiłam zakupy na weekend i kupiłam sobie jakieś mięso, bo ja w tamtym czasie w ogóle mięsa nie jadłam, tylko jadłam ryby non-stop. Jeździłam na Hiszpanię i non-stop ryby jadłem, więc jak sobie kupiłam raz mięso, stwierdziłam, ale się najem tego mięsa. Kupiłam sobie tak kilka porcji na cały tydzień. Czyli wtedy już musiałam mieć lodówkę. Nie. Kupiłam sobie jakieś tam chyba za 2 kg jakiegoś mięsa i stwierdziłam, ale się najem, nie? Przez weekend. No i zajechałam na weekend, chciałam sobie usmażyć to mięso, się okazało, że właśnie gazu mi brakło. Więc stwierdziłam, że no kurczę, no nie może mi się zepsuć ten gaz, znaczy nie może mi się zepsuć to mięso. Więc poszłam na stację, kupiłam sobie taką kuchenkę i powiem wam, że ta kuchenka kupiona we Francji służyła mi aż prawie że do wyjazdu do Kanady. Cały czas ją używałam jeszcze, gdy właśnie jeździłam tutaj w TAG na gabarytach, aż do momentu, gdy zaczęła coś jakoś troszeczkę przeciekać i tam chłopaki mi mówili, że już wywaliła ją, żeby sobie wymienić, a my, no tam dobra, tam troszeczkę czasami więcej ognia puści, ale któregoś razu, gdy stanęliśmy na pauzę i ja robiłam właśnie coś do picia i mi buchnął taki wielki ogień z tej kuchenki, to powiem wam, że się przestraszyłam, bo on się cały czas palił. Ja wyłączyłam, a to się dalej paliło i wtedy stwierdziłam, o nie, welk. I ją wywaliłam, a kupiłam sobie właśnie nową. Czy taka kuchenka jest bezpieczniejsza od butli gazowej? Myślę, że jedno i to samo, bo czy jedno wybuchnie, czy drugie wybuchnie, no to jeżeli kierowca jest w środku, to i tak nie przeżyje. To po prostu może gdy wybuchnie taka kuchenka, no to ciężarówki z boku w rajkach tam się nie uszkodzą. Ale gdzieś to widziałam, która to była firma? Nie pamiętam. W każdym razie ktoś mi pokazywał zdjęcie właśnie takiego czarnego Volvo, w
którym kierowcy wybuchła taka litrowa butla, no to Volvo było takie troszeczkę nadmuchane, więc sama taka jedna butla może wiele zdziałać. Ajdź! O! Noga mi z tego ścierpła, wiesz? Nie wiecie? I ostatnią rzeczą, jaka dla mnie jest absolutnie must have z rzeczy podstawowych, to młynek do soli i pieprzu. Dawniej używałam takich, które tam się kupuje standardowo w sklepie. I te zatyczki plastikowe były owszem możliwe do ściągnięcia, ale trzeba było się z tym strasznie naciągać i teraz jak wróciłam, to poszukałam sobie jakiegoś fajnego i się udało mi kupić taki duży, 2 w jednym, także mi to bardzo, bardzo pasuje, bo gdy wyciągam, to od razu mam wszystko w jednym. Także polecam Wam, można sobie wybierać grubość mielenia. No i jest fajne i mogę sobie zamawiać pieprz rzeczywiście kolorowy, a nie taki jak u nas w sklepach sprzedają kolorowy, a czarny i coś tam kilka łusek białego i kilka łusek czerwonego, ale łusek, nie że zielenek. I to sprzedają jako kolorowy za wysoką cenę, a w takich sklepach internetowych z przyprawami można sobie kupić przyprawy bardzo fajnej jakości, dużo, dużo taniej i ja tak właśnie robię. To są moje wszystkie przyprawy na ten moment, to nie są moje wszystkie przyprawy do gotowania, bo no muszę jeszcze spakować sobie kilka przypraw. Mam kilka przypraw w domu, które namiętnie zaczęłam używać właśnie gotując w Montrealu. Rozszerzyłam swoje przepisy właśnie o nowe przyprawy. No i teraz sobie znalazłam zeszyt ze swoimi przepisami, które jakieś spisywałam właśnie w trasie, bo już od dawna myślałam o tym, żeby kręcić o gotowaniu w trasie, tylko jakoś się tak nie wiedziałam, w koniec końców myślałam, że to jest głupie, ale jednak sobie spisywałam te przepisy, o których jak przyglądałam, to sobie zapomniałam o tych rzeczach, bo to jest tak, że mam jakąś zajawkę na coś danego do jedzenia i tak to jem albo piję, a później zapominam i idę w jakąś drugą stronę, także przyprawy jeszcze właśnie muszę sobie dorobić, opakowania jakieś takie funkcjonalne. Także to jest według mnie wersja podstawowa, bez której bym nie mogła sobie spokojnie żyć w trasie. No można by było te miski odłożyć, ale reszta to taka lepiej się żyje. A teraz wersja dla premium, wersja dla zapalonego kierowcy, dla którego takie jedzenie odgrzewane ze słoików, czy z puszek, czy jakieś takie kupowane, gotowe, to za mało. No, ja mam takie podejście do tego, że ja całego życia nie spędzę w ciężarówce, bo jeszcze trochę i będę miała dzieci, to już nie będę tych dzieci tutaj wychowywać w ciężarówce. No ale jednak większość kierowców w zawodzie to są mężczyźni i wchodzą do zawodu w młodym wieku, a odchodzą, to już są dziadkami, więc całe życie kierowcy przed Wami i tak właśnie powiedziałam, całe życie o puszce i o słoiku to marne życie. Trzeba o siebie jakoś dbać, urozmaicać sobie jedzenie, jakoś przyjemność sobie sprawiać. W końcu jedzenie to nie tylko paliwo, ale tak samo jakaś tam przyjemność. Więc ja pokażę Wam moje sprzęty, które sprawiają, że jedzenie staje się przyjemniejsze. W trasie. Życie w trasie, nie? I podnosi się jego jakość, jakby nie było, no bo ile można słoiki odgrzewać, no kurde. Przy takiej jednej misce to nawet pies zdechnie, nie? Rzecz numer 1. Kubki pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, tego Wam nie będę pokazywać. Ten sobie umyłam. Tu był. Tak, tutaj to sobie go skręcę. Ten, wiecie, do wód owocowych. Ale nie trzeba mieć wcale aż takiego, żeby sobie zaźrobić te wody. No. To jest po prostu ułatwienie, to jest coś, co na przykład mnie motywuje do tego, żeby sobie zrobić, bo jak mam takie fajne, to sobie zrobię. Jakbym nie miała, no to bym też zrobiła, tylko że rzadziej. Ale to absolutnie nie trzeba mieć tych wszystkich rzeczy. Idę po kolei. 2 kubki, takie wielkie, plastikowe, bo wiecie, takie rzeczy się sprawdzają jednak w aucie, które jeździ po wertepach, po polach i po lasach, więc to są rzeczy, które jeszcze ze Skanii przywiozłam, czyli będę używać, to nie wiem. Dawniej ich używałam przede wszystkim do robienia sobie koktajli w trasie, więc były fajne, bo były wysokie, idealnie się mieściły w uchwyt, były plastikowe
i nie wylewało się z nich przez to, że były takie wysokie. Jak sobie ja bardzo namiętnie piłam długi czas właśnie mango miksowane z jogurtem, czyli takie troszeczkę wersja indyjskiego lassi. Tylko do tego lassi się dodaje bodajże jeszcze kurkumę. Ja nie dodawałam, tylko mango i jogurt i to było, Jezu, uwielbiałam to. Troszeczkę mi się pewnie przypiło, aczkolwiek jak sobie wezmę mango ze sobą w trasę znowu, spróbuję i zobaczę. Także to zobaczymy, czy mi się z powrotem przyjmie. Dawniej się przyjęło. I teraz tak, proszę Państwa. Blender. Tak, mam ze sobą blender. Mam ze sobą blender i pokażę Wam, z czym przychodzi ten mój blender. Więc tak, po pierwsze takie naczynko z nożem. W tym naczynku robiłam, przede wszystkim w tym robiłam kuskus. Przepisy też Wam zrobię. Dlaczego w takim czymś ugotuję, pokażę Wam dlaczego. Także, ale nie tylko do takich rzeczy, przede wszystkim do sałatek. Jak no, przyjdzie wiosna, więc znaczy nie trzeba mieć wiosny nawet. Teraz my mamy świetną w Polsce kapustę kiszoną, do tego jabłko, do tego załóżmy marchewka i do tego olej i miód albo cukier, pieprz, sól. 4 sekundy i mamy sałatkę gotową do obiadu. W międzyczasie jak się gotują na przykład ziemniaki czy cokolwiek tam jecie, nie? Więc drugie naczynie, które przychodzi do blendera, to jest to, jak widzicie, już strasznie zmarnowane, bo go używałam bardzo dużo. Więc to naczynie moje ma taką przykrywkę do tego, więc jak na przykład sobie robiłam jakiś sok, taki mocno kaloryczny, to znaczy sok albo jakiś tam koktajl albo coś w tym stylu, to właśnie połowę sobie brałam na teraz, resztę mogłam sobie zamknąć szczelnie, włożyć do lodówki i mogło stać do następnego dnia. Także jeżeli byście się decydowali na blender, no jeszcze dokończę, to oczywiście ta końcówka, której najczęściej używałam, no i tą czasami jak mnie podkusiło na naleśniki albo na omlet. Kurczę, zaś jeszcze mi brakuje tej mąki grochowej, widzicie? Co chwilkę sobie coś przypominam, czego mi brakuje. W ogóle jeszcze żadnej mąki nie mam, widzicie? No ale dobra, wracając do blendera. Gdybyście chcieli kupować blender w trasie, ja Wam pokażę w następnych odcinkach, skoro już zaczęłam robić tę serię naprawdę, to może te odcinki nie będą piękne, ale będę Wam opowiadać co i jak. W każdym razie, gdybyście chcieli kupować blender w trasie, to kupcie sobie blender mocny. Mój ma 750 W. Oj, jaki się pobrudził. Bosch 750 W. Właśnie ja nie pamiętam ile za niego dałam, pewnie 2-3 stówki, bo kupowałam go jeszcze ze 2-3 lata temu. Więc koniecznie mocny, bo ja w tamtym roku, jak przyjechałam do Kanady i już wynajęłam sobie ten pokój i zaczęłam sobie uzupełniać kuchnię, kupiłam sobie blender jakiś, dużo rzeczy musiałam kupić na raz i stwierdziłam, że na blenderze przyoszczędzę. Kupiłam jakiś czarny, miał kolorowe światełka, o których nie wiedziałam, ale miał kolorowe światełka, okej, fajnie. Ale był tak słaby, pomimo tego, w ogóle go kupiłam na AliExpress? Chyba tak, więc ja w ogóle nieświadomie, pierwszy raz chyba kupowałam coś w życiu na AliExpress i nie wiedziałam, że tam są takie pierdoły, nie? I w ogóle to szło coś 3 tygodnie, no ale nic, w każdym razie kupiłam ten blender, co miał mieć bodajże 850 W i on był taki masakryczny. Ile razy ja go chciałam przez okno wywalić, później ile razy ja go chciałam w aucie przez okno wywalić i jeszcze poskakać po nim, ale po prostu nie chciałam śmiecić. To sobie nie wyobrażacie. Ile razy ja sobie plułam przez to w brodę właśnie, że sobie przeoszczędziłam, a później tego nie używałam. Także jeżeli kupujecie, jeżeli będziecie chcieli rzeczywiście próbować, to kupujcie mocny blender, bo jak kupicie sobie jakiegoś śmiecia, to nie będziecie tego używać. No i ja bym właśnie radziła zwrócić uwagę na to, żeby ten wasz blender miał, no każdy blender ma w zestawie takie naczynie do blendowania właśnie, ale ja bardzo Wam polecam takie blendery z taką pokrywką, bo naprawdę można sobie coś zrobić na 2 dni i to jest według mnie genialne. To raz. A druga sprawa, takie coś, to drugie naczynko do takiego no, miksowania, cięcia, szatkowania, jak to się mówi. Też bym Wam bardzo polecała, ale polecałabym większe, bo zazwyczaj są takie mini, a jednak takie mini już się sałatki nie zrobi. A do tego wrzucić kilka składników, sałatka gotowa.
więc duży Wam polecam. I koniecznie mocny. Jezu, jak ja sobie przypomnę ten blender. Taka nadzieja, ja nie mogę, tyle nerwów. Co ja tu jeszcze mam? O, mam takie coś. To sobie przywiozłam z powrotem, bo to jest dobre do odławiania makaronu. Mam dużo przepisów, jejku. Jak ja popatrzyłam na swoje przepisy, ile ja mam przepisów opracowanych. Na razie nie gotuję makaronów wcale z tego względu, że się dużo paruje jednak. Więc jak się zrobi troszeczkę ciepło i będzie można gotować na zewnątrz, to wtedy wrócę do makaronów. Ale w każdym razie to już wzięłam, bo o tym się fajnie właśnie wyławia makaron i wrzucę na patelnię do sosu. Ale jest, jak się coś smaży, to też się tym fajnie bierze. I ostatnia rzecz, proszę Państwa. Rzecz wyglądająca trochę dziwnie. Jezu, ile tego załadowałam tutaj, na to nie będę mogła pokazać chyba. Pokażę Wam w innym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę tylko sprzęt. Co to jest, proszę Państwa? Popatrzcie, to mam w ogóle. To się rozbiera, tak do mycia. Takie coś, taki nóż, jeden, drugi. I to służy do robienia spaghetti z warzyw. Czyli na przykład bierzemy sobie cukinię, wkładamy tutaj, kręcimy i tutaj wychodzi spaghetti. Piękny makaron, jest właśnie taki cienki. Jest też taki grubszy, jak widzicie ja zawsze używam cienkiego, bo na tym nożu w ogóle nawet jest jeszcze folia. Tego nigdy nie używałam, tylko właśnie cienki. I jest jeszcze inne ostrze w tej szatkownicy, takie do robienia takich jakby sprężyn. Dla tych dwóch noży nigdy nie znalazłam zastosowania. Tutaj w ogóle jest nadregulacja, można sobie skręcać i robić albo grube sprężyny, albo cienkie sprężynki. Ja nigdy dla tych innych nie znalazłam do zastosowania, natomiast to dużo miejsca zajmuje i do tego trzeba mieć szczotkę w ogóle mieć, bo te noże są super ostre. Ale znowu wiecie, to jest świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą sobie oszczędzić troszeczkę kalorii przy posiłku, bo na przykład macie taki gotowy sos do spaghetti, który przywieziecie sobie ze sobą z domu, załóżmy, no i zamiast sobie gotować makaron spaghetti, to bierzecie sobie cukinię, robicie sobie z cukinii makaron i nie powiem Wam, że to jest to samo, bo bym kłamała, nie będę kłamać. Ale powiem Wam, że jak najbardziej sobie można to raz na jakiś czas tak zastąpić i sobie zaoszczędzić bardzo, bardzo dużo kalorii, bo makarony są jednak kaloryczne. A dodatkowo ja na przykład sobie czasami robiłam, można tak samo, wszystkie w ogóle można tutaj sobie tak ciąć, także marchewki, co jeszcze, jabłka, cokolwiek tam chcecie. Ja na przykład lubiłam sobie tak właśnie zrobić cukinię i zrobić ją takie troszeczkę w formie omletu. Omleta czy omletu? Właśnie i smażyć na patelni, takie jakby z jajkiem i z dodatkami. To było bardzo ciekawe. No i coś innego, więc tak samo miałam, ale żeby się to też przejadło, miałam taki przepis na właśnie takie makaron z zucchini i do tego taki jakby sos z awokado, z orzechami i z ogórkiem to było. Nie, z cytryną, więc to swego czasu też się tym bardzo zajadałam, później się przyjadło, bo mi za dużo się zajadałam. No i co? I to tak patrzę, że to już by było tyle. Już. I oczywiście rzecz podstawowa. Oj, bo mi się polało, bo myłam jeszcze. Bańka na wodę. Wy wiecie, że w Ameryce jak przyjechałam, to nie mogłam nigdzie bańki na wodę dostać. Nie ma. Wszędzie były bańki na paliwo, ale one nie miały takich zaworków fajnych. Więc ja w ogóle musiałam dopiero zamawiać taką najmniejszą, jaka była, to była gigantyczna, w jakimś sklepie kempingowym. Więc u nas w Europie bańki można znaleźć prawie wszędzie. Po co nam te bańki? Po pierwsze, jak się robi załadunek, rozładunek, ma się brudne ręce, idzie się z drugiej strony, otwiera się, ma się wodę, ma się mydło, ma się ręcznik, myje się ręce, wsiada się do auta i prowadzi się auto czystymi rękami. No, w Ameryce kierowcy nie wożą ze sobą wody. Znaczy, no nie w takiej postaci wożą, ale taką chyba raczej jak do picia. Pamiętam, jak Rafał właśnie opowiadał, że on jak wychodzi gdzieś czasami umyć naczynia, to się ludzie tak na niego dziwnie patrzą, jak on był jakiś nienormalny. No bo tam tego nikt nie robi, bo wszystko jest gotowe na truckstopach, więc to jest bardzo kuszące. Bardzo kuszące. I tanie to wszystko jest, i dobre to wszystko jest. Kierowcy w Ameryce naprawdę mają
bardzo, bardzo ciężko, dużo trudniej od nas zachować się jakoś w formie. No, te fast foody, powiem wam, że nawet mi smakowały. Dobra. Czy ja wam chciałam jeszcze coś powiedzieć? Przewaliłam wszystko. Czuję, że o czymś zapomniałam, ale nie mogę znaleźć tego wzrokiem. I bańka na wodę oczywiście jest potrzebna do mycia naczyń. A tu wam powiem taką ciekawostkę, z której uważam, że możemy być dumni. Ostatnio czytałam właśnie, że Polska i bodajże później Rumunia, my właśnie Polska i Rumunia są liderami w Europie, jeżeli chodzi o małe zużycie jednorazówek. Także no, niektórzy kierowcy w trasie używają naczyń jednorazowych i to jest super wygodne, no ale jednak idziemy w stronę ekologii. I to, że my tak mamy jeszcze, jemy po starodawnemu na talerzach szklanych, czy też kierowcy mają często jakieś takie przyborniki takie jakby wojskowe, czy jakieś tam metalowe miseczki, garneczki i tak dalej. Ale w każdym razie to wszystko się myje i się używa wielokrotnie. No to dzięki temu jesteśmy bardzo ekologiczni, także kierowcy będziemy mieć dalej te nasze naczynia na naczepach, te garnki, te talerze, to wszystko. Ale dzięki temu dajemy dobry przykład reszcie Europy i świata. A w lodówce co? Lodówka oczywiście też jest bardzo potrzebna. Dla mnie to jest teraz w ogóle rzecz, jak amen w pacierzu, że lodówka musi być i zamrażarką na wyposażeniu kierowcy, ale nie wiem jak tam teraz, ale no, te gigantyczne firmy to raczej nie biorą lodu jak w standardzie. Jak zaczęłam jeździć w Essersie, to nie miałam. Kierowcy mieli swoje lodówki prywatne. Pamiętam, że te lodówki Waeco, nie pamiętam ile litrów, miały takie sam raz. Chyba Essers sprzedawał za 320 euro, więc no, wszyscy sobie kupowaliśmy, bo dalej to była lepsza cena niż gdyby chcieć sobie kupić ich w sklepie. No ale trzeba było sobie lodówki kupić samemu i co tydzień, co 4 tygodnie się wyprowadzać, tą lodówkę przynosić i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że to były ciężkie czasy, gdy sobie teraz patrzę. Wtedy to dla mnie by w ogóle nie było ciężkie, to było takie, mi się wydawało, że tak ma być, ale teraz bym takich warunków nie zaakceptowała. Dobra. Przepraszam. Tyle w tym odcinku. Więcej nic nie mówię. Macie pytania? Zadajcie w komentarzach, bo te filmy są za długie. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A widzicie, że coś jeszcze znalazłam? Tarka do parmezanu. Parmezan w trasie. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz, gdy się nie ma absolutnie nic do jedzenia, a ma się makaron i ma się oliwę, to już ma się dobry obiad. Jeszcze to podstawa. No, na razie.